Sezon basenowy czas zacząć. Dzisiaj pierwszy dzień grzania było i nie nagrzało się. Także woda jest grzana poprzez kolektor, w którym brakuje 7 rur. Także z mojej strony, jakby ktoś z okolicy Podkarpacia, siemano, witam wszystkich, z okolicy Podkarpacia miał do sprzedania 7 albo i nawet 10 rur tam, wolę mieć zapas, to dajcie znać, bo są rury, ale około 300 km ode mnie, a nikt tego nie wyśle. Wiecie jak to jest z kurierami i paczkami. Rzucają mi z tych rur, to przyjedzie mi tylko stłuczka. Także do 10 rur chętnie dokupię. Z tego powodu, że tu brakuje, i z drugiego powodu, że mi się już nie chce stamtąd ściągać tych rur, później na jesień z powrotem zakładać. O, to robota głupiego, że tak powiem. Także taki dogrzewacz na razie. To jest dogrzewacz, to nie jest grzanie wody, tylko dogrzewacz. Pamiętajcie zawsze, że kolektor jest dogrzewaczem, a nie głównym źródłem grzania, bo on jest zależny tylko i wyłącznie od słońca. Przy okazji mamy też tutaj kompletne zasilanie wszystkiego, czyli 220 zasilanie pompy basenowej, która tam się znajduje z tamtej strony. To trzeba od razu już wyłączyć na wieczór tą pompę, już nie miesza niepotrzebnie. A się bardzo ładnie naładowało do pełna. Już się naładowało się do pełna, już się to rozładował. A tutaj mamy 12V wyjście na pompkę obiegową tutaj do kolektora, bo kolektor jest sterowany też z temperatury, jaka tam jest na czujniku. Także tutaj mamy powerbanka, panel 450W i to cały sezon wystarcza. Tutaj kolektor, mamy czujnik temperatury. Tu jest najzwyklejszy sterownik jaki może być, który po prostu jak jest 30, teraz nie pamiętam jak to ustawiam, 40 stopni jest, to załącza pompę obiegową, na 35 wyłącza. Czyli tutaj mamy, o tam kiteł, o tu jest pompa basenowa, tam jest z dołu, zaraz tam dojdziemy, idzie zimna woda z dna basenu, siama, córuś moja się tutaj, to idzie nam tutaj, tu na pompę obiegową, znaczy no pompa obiegowa, o włączyła się nawet teraz, w tym momencie jeszcze się jakaś z rur zrobiła temperatura, pompa się włączyła przy 40 stopniach i za chwilę zacznie ta temperatura spadać. No najpierw się troszeczkę podnosi, bo się zgromadziło w tym kolektorze i ta woda, o właśnie, tu leci zimna, jeszcze tutaj, tu do góry, tu się już podgrzewa w tej szynie poprzez te rury i tu nam wylatuje, tu i nam wylatuje tu, o, tu jest, o i tu sobie leci. Z tego taki fajny prysznic jest później nawet. Odsuń córuś tam jeszcze ten kawałek, o tutaj mamy i tu sobie leci. No już przeleciała, także nie ma ciepłej, to jest mocniejsza pompa. Kiedyś była tutaj mniej wydajna pompa i lepiej to działało, tylko mi chmurek ją zeżarł, mój pies. Dobra, zasuwamy. I tak, dodatkowym elementem grzania jest oczywiście tutaj, czekaj, odsłoń jeszcze, ta plandeka górna. Tutaj woda mamy, zapomniałem powiedzieć, w basenie 13 tysięcy litrów wody. No i doszedł stretch. Także z ciekawości jeszcze mojej, czy tu stretch coś pomoże, czy nie. Proszę mi dziurek w tym nie robić. Także tutaj jeszcze dodatkowo jest, jak to on ma nogi basen, także jest odsunięte i tam taka się poduszka powietrzna robi, przestrzeń powietrzna. A tutaj jest wciągane do kolektora woda po prostu z dna zimna i tam jest górą po prostu wylewana, a pompa obiegowa tutaj cały czas sobie działa, żeby to też przez cały dzień było mieszane. Także dzisiaj z 24 stopni był start, a mamy 25,6, 2,5 stopnia podniosło. Tutaj sobie jeszcze czujnik temperatury wrzuciłem, żeby zobaczyć jaka jest temperatura tej kieszeni powietrznej. No tam jest właśnie taka kieszeń. No zobacz, no stąd będzie kiepsko widać, ale tam dalej, tam dalej to w miarę widać. No i tutaj jak słońce świeciło, 30 stopni tam miała temperatura powietrza. Także 26,5. Jakby to policzył, 1000 litrów wody podnoszenie o 1 stopień to jest tak plus minus, można powiedzieć, 1 kWh, ale to w zbiorniku no jak to się nazywa, izolowanym, prawda? A tutaj nie jest zbiornik izolowany, tylko to jest taki radiator, to wszędzie to ciepło później oddaje.
Także tutaj te 13 000 litrów to można liczyć, że 15 kWh po podniesieniu 1 stopnia. Także mamy 15-30, prawie 40 kWh pewnie ciepła zostało po prostu wypchnięte w ten basen, żeby podnieść go o 2,5 stopnia. No, powiem Wam, spora ilość. Także ciekawi mnie teraz, to mnie nie ciekawi, ciekawi mnie teraz, ile się wystudzi. Zobaczymy rano. Także temat rozwojowy. Zobaczymy, po ilu dniach się uda to po prostu nagrzać do temperatury, co Titusia? Do temperatury tak przynajmniej 28 stopni. A, dzisiaj było średnio 25 stopni. No i zobaczcie, nawet za ciepło dzisiaj nie było. 10:30 jest dopiero 21 stopni. I później zaczyna się ta temperatura podnosić. Kurde, muszę na komputer chyba na elektrośmieci wywieźć już. On już po prostu nie ogarnia tematu. Tak mówi, że masakra. No ale dobra, w największym punkcie było 26 stopni. To jest wszystko, słuchajcie, pomiar brany ze stacji pogodowej. Także średnia jakaś 22 stopnie. Ze stacji pogodowej, która jest praktycznie obok basenu. Także najbardziej realne temperatury. Dobra. Co? Zobaczymy rano. O ile wystygł. No i lecimy. 8 rano. Kolektor obrócony w stronę słońca. To jednak robotę też robi dodatkowo, bo cały dzień można sobie go na kółeczkach obracać. Elektrownia odpalona. Pompa basenowa już pracuje z pół godziny. Dzieciaki zawiozłem do szkoły, to już sobie pracuje. Teraz by pasowało przełożyć na drugą stronę ten termometr, albo zostawię z tej strony. To jest temperatura właśnie jaka jest między folią a basenem. To 26 stopni pokazuje. No i spadło nam. Mamy 25,1 wymieszanej wody, 25,1. Było 26,5. 1,5 stopnia spadło w nocy. Czuć ciepełko, że tutaj jest. No nic. Zobaczymy, ile dzisiaj się uda. Niestety kloc to kloc. By w ziemię wkopał, to by było inaczej. Tutaj jest, stoi na styru duże, ale jakby nie było, to zawsze będzie temperaturę na zewnątrz oddawać. A w nocy nie wiem ile było, z 15 stopni. To w nocy zimne to też wyciąga. No dobra, obserwacja. Dzień dobry. Trzeci dzionek, może dzisiaj się woda zagrzeje w basenie. Także kolektor skierowany. Prądy mamy. Kiteł pilnuje. I z rana mamy, która jest do 8 dochodzi. Zaraz na rowerek jadę. Przed śniadankiem z 30 km. 26,3, a było ile? 27,8, czyli jakieś ile? 1,5 stopnia spadło, tak? Jakoś tak. Ja sobie to później z filmu wyciągam, pospisuję, bo za dużo na głowie, żebym tylko tych temperatur pilnował. To taka ciekawostka bardziej. Także do wieczora. No i się ze mnie śmieją. Dobra, słuchajcie, bo zjechałem z trasy i lecę dalej. Jest godzina, widać coś? 18. Kolektor właśnie obróciłem tyle co, bo był w tamtą stronę skierowany. Ale powiem Wam, dzisiaj no już te 26 stopni trzyma mniej więcej powietrza. I zobaczcie, jest 29,4, także jest zajeno. Super. Także z dzieciakami przyjechałem, dzieciaki się pytały, czy można się pakować. Jak wrócę, to pewnie jeszcze podbiję trochę tę temperaturę. No, trzecia doba, udało się go nagrzać. Super, cieszy mnie to. Cieszy mnie to bardzo, dzieci jeszcze bardziej, czyli ja jeszcze z trasy przylecę i pewnie skorzystam z wieczorka, bo jest ciepło, trzeba się wpakować do basenu, a czego nie. Także lecimy z tematem dalej. No i jeszcze z wieczorka trzeba wykorzystać te 29 stopni. Super sprawa, polecam. Siema z rana, 15 km zrobione przed śniadankiem. I co, kończymy chyba ten temat basenowy. No, wczoraj fajnie się popływało, a dzisiaj no cylało. Ale jest ciepło, powiem Wam, jest ciepło. Tutaj widzicie, jest takie przykrycie na powerbanka, żeby go nie zalało. Kolektor, nie ma z czego produkować ciepła. Zobaczmy, ile w basenie zostało. Ile było? 29,5 chyba było, nie? Mamy 27,2. Nie jest włączona pompa obiegowa, bo nie widzę sensu jej teraz włączać.
Trzeba będzie go poodkurzać jeszcze raz. Już teraz tak dokładniej. Dlatego pompy nie włączałem. Później się pewnie jeszcze wezmę drugi raz, ale już będę odkurzał to tak z tą pompą i te kulki później wywalę, bo tutaj nie ma dużo już tego syfu. A pierwsze co to trzeba wziąć szlaufa i w koło ten rant cały, no że tak powiem, doleję wodę, ale do tej wody tam doleję tyle co nic, ale cały ten syf koło tego ranta wywalę, bo jednak odkurzacz jest szeroki i nie łapie mi tego ranta. Także tutaj sobie cały ten syf tą wodą wygonię troszeczkę bardziej na środek, pozbieram i powinno być. Powiem wam, no myślałem, że będzie gorzej po tych pierwszych 2 dniach, ale na trzeci dzień jednak to ciepło. No i to ta czarna utulina też na pewno robi i w jedną i w drugą stronę robotę i na razie zostaje. Mi się podoba, komu się nie podoba, to jego problem, nie mój. Także to na razie zostaje. No i na sam koniec przypominam, bo ktoś dotrwał, z tymi rurami jakby tak do nawet 120 km w jedną stronę, bo teścik wczoraj robiłem elektryka, no to 250 jest takie pewne i to na klimie w 4 osoby to na spokojnie się objedzie tam i z powrotem, to bym wziął, a jak nie, no to trudno, coś będę dalej będę szukał. Dobra, basen daje radę, jak na razie daje radę, no jak jest słońce to się nagrzeje, jak nie, bo to nie ma. Mam w głowie jeszcze pomysł, bo niektórzy kombinują, żeby tutaj wstawić, tylko u mnie to jest zasilanie. Tak, tu jest zasilanie, że wchodzi z bufora woda, a nie ta strona, co jest gorąca, żeby tutaj wymiennik ciepła założyć. Tylko to są koszty, bo też trzeba duży wymiennik ciepła było założyć i do basenu. To tak dla mnie to jest taki temat, że zobaczymy, bo to jest dalej kupę przerabiania, spuszczania glikolu, kombinowania. Powiem wam, nie wiem, czy mi się chce. Na razie jest ok. Prowadzę negocjacje z paroma firmami o pompie ciepła do tego basenu. Może pompa ciepła będzie, zobaczymy. Wszystko wyjdzie w pranie. Także z mojej strony to wszystko. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Myślę, że coś wam wyjaśniłem w ramach tych kolektorów i całej tej reszty grzania basenu. Zawsze to więcej informacji jak mniej. Także suby, lajki, kawy, jak to woli. Szczęścia, zdrowia, trzymajcie się i do następnego.